Dzisiaj poruszymy temat zaniżania cen, a wpływu na rynek w branży paznokciowej. Jest ze mną Joanna Kimlak, Witam Aniu, witam Państwa. która ze swojej perspektywy businesswoman opowie o tym, dlaczego nie warto zaniżać cen swoich usług. Bardzo często spotykam się z tym, że klientki pytają, dlaczego jest tak drogo, przychodząc do salonu kosmetycznego, a ja chciałam zapytać na początku, co zrobić, żeby klientka, szukając usług, przychodząc do salonu, nie zwracała przede wszystkim uwagi na cenę. Tak, to jest bardzo istotne pytanie, dlatego że dziewczyny, musicie się cenić. Musicie cenić swój czas, swoją pracę, musicie się cenić. I żeby przychodzi do Was klientka i przyjmuje do wiadomości, powiedzmy cena 160 zł za manikir. Ja proponuję, żeby odwrócić uwagę w ten sposób, jeśli chodzi o markę, przede wszystkim markę, którą masz na półce, którą wykonujesz stylizację. Po drugie, zrobić kawę, czy podać wodę, ugościć tą klientkę, umilić jej czas, żeby ona się czuła taka zaopiekowana jak gość. Po trzecie, dobrze wykonana stylizacja, czyli nie szybko. Mam dla Ciebie czas. Zrobić od podstaw, dobrze wykonać stylizację. Użyć do pielęgnacji dobrej jakości kosmetyków, żeby ta klientka czuła, że to jest wysoka półka, że to jest kosmetyk premium, dobrej jakości produkt. I te wszystkie aspekty spowodują, że ta klientka nie będzie zwracać uwagi na tą cenę. No właśnie, bo idąc na tak zwane paznokcie, to jest dla nas czas odpoczynku, relaksu, Tak. więc całe to zaopiekowanie się klientką jest bardzo ważne. No i też dodatkowo pokazanie, że jest się profesjonalistą, czyli właśnie profesjonalne podejście, profesjonalne wykonanie stylizacji. Tak, wiesz, dlatego właśnie ja zalecam, mówię o tym, powtarzam to w kółko. Dziewczyny, szkolcie się, korzystajcie ze szkoleń. Dlatego, że nie ma czegoś takiego, że się wyszkolę raz na początku kariery jako stylistka, a potem to już jest nieistotne. Nie, dlatego, że cały czas na rynek wchodzą nowe produkty. Cały czas ta jakość produktu się zmienia. Cały czas są jakieś nowinki i trzeba być w temacie. Wiesz, dla mnie, jak ja idę do salonu, bo nie zawsze chodzę w to samo miejsce, ale jak idę do salonu, te wszystkie aspekty, które wymieniłam, ja zawsze na nie zwracam uwagę. A oprócz tego bardzo mnie intryguje witryna bądź wystawa na ścianie z dyplomami. Obserwuję, patrzę, kto jakie szkolenia skończył. I wtedy mam większą pewność, że jeśli ktoś ma dyplom, dostał dyplom za szkolenie, przeszedł szkolenie, nie wiem, z frezów, z właściwego dopasowywania baz do płytki paznokcia, czy wykonywania stylizacji żelowej, czy pracy hybrydą, to ja wiem, że mam większą pewność, że nie przepiłuje mi płytki, że nie zaleje mi skórek i nie nabawię się alergii. Jeszcze jeden aspekt, na który zwracam uwagę, to jest higiena. I my też edukujemy, że właśnie dziewczyny, dbajcie o narzędzia, dezynfekujcie miejsce pracy, dezynfekujcie narzędzia. To jest bardzo, bardzo istotne. No i w przypadku, kiedy mamy salon, mamy bardzo niską cenę usług, czy mamy możliwość finansową, żeby chodzić na szkolenia? No właśnie, Aniu, to jest, widzisz, takie myślenie. Na jednej ulicy masz 3 salony i zwalczają się cenami. I dziewczyny myślą, że jak ta, która ma najniższe ceny, to przyjmie najwięcej klientek. No i co z tego, że przyjmie najwięcej klientek? Po pierwsze, jeśli bierze małe pieniądze za stylizację, to musi przyjąć więcej klientek,
żeby jej starczyło na opłaty, na światło, na produkty, dla personelu. Nie ma czasu na szkolenia, no bo musi pracować. Ponadto, jak ma mało czasu dla tej klientki, to robi tą stylizację niedbale. Może albo, wiesz, nie musi robić tego celowo, no ale jak się człowiek spieszy, to różnie to wychodzi, tak? Może przepiłować płytkę, może zalać skórki, musi coraz więcej pracować i jeszcze więcej pracować i więcej czasu spędzać w salonie. Zaniedbana w tym czasie rodzina, nie ma czasu na szkolenia, jest zmęczona, sfrustrowana. A ta klientka, która przyjdzie i tanio zapłaci, i tak potem szuka innej możliwości. Bo w tamtym salonie jest taniej, to pójdę tam. Pamiętajcie, dziewczyny, kobieta, która przyjdzie i zapłaci za tą stylizację, i ta stylizacja będzie dobrze wykonana, ta kobieta będzie dobrze zaopiekowana, to ona zostanie w tym salonie. Ona będzie stałą klientką. I na takich klientkach budujemy biznes. Nie szukałabym takich, które patrzą tylko, żeby było tanio. Można się zapędzić w takie błędne koło. Niska usługa, muszę zarobić na opłaty, więc przyjmuję więcej klientek. Nie mam czasu. I jak się wyrwać z tego błędnego koła? Wiesz, przede wszystkim trzeba siebie zacząć cenić i szanować. Szanować swój czas. Zacząć od podniesienia cen i się tego nie bać. Przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na zrobienie stylizacji danej klientce. Tak jak powiedziałam, zaproponować kawę w pięknej filiżance, wodę, mieć czas na rozmowę w trakcie, policzyć sobie naprawdę więcej za tą stylizację. Oczywiście zainwestować w produkty lepszej jakości. Zgłębić wiedzę na temat tych produktów, żeby móc ją przekazać klientce, czyli podczas stylizacji budować tą całą atmosferę, tak? Czemu używam tych produktów, co one w sobie mają takiego, że są genialne. Uświadomić też, bo wiecie, nie wszystkie kobiety są świadome, tak, że produkty światłoutwardzalne są różnej jakości. Uświadomić tą klientkę, że wiesz, ja u siebie w salonie używam tylko, no powiedzmy sobie szczerze, Inveray, trochę prywaty. Ale wiesz, już nie mówię tutaj o naszej marce, tak, mówię ogólnie. Dziewczyny, dbajcie o to, czym wykonujecie stylizację. Pokażcie tym klientkom, że dezynfekujecie narzędzia, że dbacie o tą higienę w salonie. Poczęstujcie ciastkiem, kawą w tą klientkę, bo ona przyszła się tam zrelaksować. Pokażcie, że to nie jest szybko, tak? Że szybciutko róbmy tą stylizację i dziękuję, następna. Nie, niech ta klientka się czuje taka zaopiekowana. Ona zapłaci Wam więcej za tą stylizację i ona zostanie tam, będzie stałą klientką, bo będzie się tam dobrze u Was czuła i jeszcze jak ona zobaczy, że Ty się szkolisz, że dobrze wykonujesz i starannie swoją pracę, no to zawsze wróci. I też myślę, że klientki nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele czynników wpływa na tą cenę usługi, że to nie jest czysty zarobek. Oczywiście. Tak, ja o tym też powtarzam, że to jest szereg opłat. Dlatego Inveray bardzo wspiera dziewczyny, które prowadzą swoje salony. Bo ja wiem, jak im jest ciężko, szczególnie teraz, gdzie ceny za prąd mamy wysokie i w ogóle wszystkie media i czynsze poszły w górę. W tym czasie jest ciężej, żeby zarobić na te wszystkie opłaty. Dlatego nie bójmy się podnieść ceny za naszą pracę. Ceńmy się, bo jak Ty będziesz ceniła siebie, to inni też Cię będą cenić. Inveray też wspiera stylistki poprzez swoje fantastyczne produkty, dzięki temu, że między innymi lakiery kryją jedną warstwą i można zaoszczędzić produkt, czyli mniej go zużyć, rzadziej go kupować, no i dodatkowo też zaoszczędzić czas podczas swojej pracy. Tak, przez to, że
nakładamy jedną warstwę, to stylizacja trwa krócej, no bo wiadomo, że każdą warstwę trzeba jeszcze utwardzić, więc ta stylizacja trwa krócej i wtedy stylistka ma faktycznie więcej czasu w ciągu dnia, żeby przyjąć tą jedną, dwie klientki więcej. I to tak się wydaje, że to jest niby tam 30 sekund mniej na paznokieć, ale wbrew pozorom te sekundy pięknie się układają w większą przerwę, tak? No, oczywiście, Więcej że czasu tak. wolnego dla siebie, więc wtedy można spokojnie zjeść śniadanie, no czy chociażby przyjąć kolejną klientkę. Ale mając dobrze wycenione usługi, możemy właśnie tutaj mieć ten wybór, czy chcemy kogoś jeszcze raz, no, jeszcze przyjąć, czy zrobić sobie przerwę i chociażby zająć się promocją na przykład salonu. Tak, właśnie. I to, Aniu, o czym mówisz, to jest bardzo istotne, dlatego że jak Cię widzą, tak Cię piszą. Ważne jest to, o czym niejednokrotnie już wspominałaś, żeby dziewczyny prowadziły swoje media społecznościowe. Pokazywały swoje prace, pokazywały, co robią na mediach społecznościowych i przez to zaoszczędzą w ciągu dnia czas, będą mogły go spożytkować właśnie na pracę w mediach społecznościowych, nad swoimi profilami. Zaoszczędzą czas na przykład w weekend, w weekend mogą poświęcić spokojnie czas dla swojej rodziny. A ja jeszcze wrócę do tych czynników, które wpływają na cenę usługi, czyli właśnie koszt zakupu produktów. Bo tak się wydaje, że na pierwszy rzut oka, że lakiery Inveray produkty są takie drogie, ale po przeliczeniu wcale nie wychodzi tak źle. Tak, wiesz, czy lakier, czy serum, czy eliksir, czy oliwka do paznokci, czy bazy, topy, one się wydają na początku droższe, a potem się okazuje, że przez swoją konsystencję, przez swoje składy, przez tą masę, która zawiera się w opakowaniach, używasz minimalnej ilości podczas jednej stylizacji. De facto tak naprawdę koszt jednej stylizacji to jest koszt w okolicy złoty 50, złoty 70, ponieważ produkt wykorzystuje się do samego końca. On się nie utwardza w opakowaniu, nie robią się żadne grudki, jest przygotowany przez grupę naukowców, przetestowany, przygotowany tak, by móc skorzystać z niego od początku do końca. Tak samo nasze eliksiry, czy serum, czy oliwki, to też są produkty bardzo wydajne i de facto starczają na długo. Aczkolwiek muszę Ci jeszcze powiedzieć, że zauważyłam taką zależność, że jak już stylistka zacznie pracę na marce Inveray, to wraca coraz częściej. I wiesz, powodem tego jest to, że faktycznie zwiększa się ilość klientek w takim salonie. I to już nie pierwszy raz o tym usłyszałam od dziewczyn, że mają po prostu więcej klientek. Bo my też dbamy o przekaz do klientek tych, że tak powiem, na końcu tego łańcucha. Uświadamiamy o składach, o substancjach składowych produktów. I te dziewczyny zaczynają szukać salonów, które oferują usługi wykonane marką Inveray. No właśnie, czyli wykwalifikowana stylistka używająca dobrej jakości produktów śmiało może mieć bardzo dobre, sensowne ceny za swoje usługi, które nie są za niskie i nie musi patrzeć na to, co ma konkurencja dookoła niej, bo obroni się właśnie tym, że ma produkt, który nie jest dostępny w marketach i jest też bardzo dobrze przeszkolona. Tak, właśnie. I tutaj a propos szkoleń. Też dziewczyny, polecam jeszcze raz, naprawdę dbajcie o swoją edukację. My też często oferujemy szkolenia, mamy świetnie rozwiniętą Akademię Inveray, mamy świetne dziewczyny, które szkolą.
Mamy ciekawe programy szkoleniowe, bardzo się wspieramy. Potem też bardzo wspieramy nasze klientki i ich salony. Też kierujemy często do nich, bo zgłaszają się do nas bezpośrednio przecież niejednokrotnie kobiety, gdzie mogę zrobić w tym mieście stylizację, manikir inwerejem. I my często odsyłamy do naszych klientek, ich potencjalne klientki. Chciałabym jeszcze wrócić do niskich cen swoich usług. Jeżeli zatrudniamy pracownika jako pracodawca, czy jest trudno utrzymać takiego pracownika, jeżeli cena usług jest niska? Ale rzeczywiście, że tak. Aniu, dobrze wiemy, jak teraz to wszystko funkcjonuje. ZUS-y rosną, tak? Koszty ZUS, koszty podatków, koszty składki zdrowotnej, to wszystko rośnie. I jeśli stylistka zatrudnia dziewczynę, to ona za nią płaci ogromne pieniądze do instytucji państwowych. Oprócz tego, że musi tej dziewczynie też wypłacić porządną pensję. I robią się z tego naprawdę duże pieniądze, bo nikt sobie nie zdaje z tego sprawy, że na przykład jeśli dziewczyna pracująca u stylistki zarabia powiedzmy 5 000 złotych miesięcznie, to stylistka drugie tyle musi odprowadzić do ZUS-u i do Urzędu Skarbowego za tą swoją pracownicę. Więc jeśli taka dziewczyna, właścicielka salonu, będzie oferowała tanie usługi, to w pewnym momencie te jej pracownice będą musiały wykonywać dużo więcej tych stylizacji. One też w pewnym momencie przestaną cenić tą pracę, bo będą robić szybko, będą robić byle jak, nie będą miały czasu na nic, tak, dla siebie, ani na szkolenia, ani na przysłowiową kawę, czy herbatę, czy śniadanie w pracy i one w pewnym momencie zaczną szukać gdzie indziej pracy. Więc to też nie o to chodzi, tak? Naprawdę ja uważam, że każdy z nas powinien się cenić, swój czas. I jeśli ktoś przyjdzie do nas i stwierdzi, że mamy za wysokie ceny, to znaczy, że ten ktoś szuka po prostu usług takich, w cudzysłowie mówiąc, marketowych, tak? To niech sobie szuka. Niech sobie szuka. On i tak nigdzie nie zagrzeje miejsca. Będzie chodził tam, zawsze będzie szukał okazji i nie zagrzeje nigdzie miejsca. Będzie szukał tylko okazji. A wartościowe klientki, które stylistka będzie miała pewność, że ta klientka wróci, zostaną. Bo w życiu liczy się jeszcze jakość. I bardzo mi się podoba, patrząc na tą sprzedaż Inveray na świecie, podoba mi się fakt, że rośnie w społeczeństwie świadomość i dziewczyny, kobiety naprawdę inaczej podchodzą do życia. Nie liczy się tylko bycie kurą domową. Jest praca, jest czas na powiedzmy bycie tą żoną, matką, gospodynią domową, ale kobieta chce wyglądać i dba o siebie, tak? Chce zadbać o siebie, chce wyglądać pięknie, chce się poczuć komfortowo, więc taka wizyta u stylistki zawsze jest takim trochę oderwaniem się od rzeczywistości. Serwujmy dobrej jakości usługi. A propos właśnie tego odpoczynku w salonie, to mam taką anegdotkę, która naprawdę utkwiła mi w pamięci, bo ja też przyznaję, swojego czasu kiedyś szukałam tanich usług, nie zwracałam uwagi na produkty, na to, w jaki sposób jest wykonywana stylizacja. Zaczęłam mocniej się wgryzać w ostatnich latach w ten temat i już wiem, że tych błędów nie popełnię, ale wracając do mojej historii, którą chcę powiedzieć, byłam właśnie u dziewczyny, która wykonywała stylizację bardzo, bardzo niskim kosztem i nie miała po prostu tak naprawdę pieniędzy, żeby wynająć opiekunkę do swojego małego dziecka. Takiego, już małego, biegającego. I w pewnym momencie byłam na przedłużaniu paznokci. To przedłużanie trwało 5 godzin. Ja myślałam, że po prostu zejdę i niestety to dziecko biegało, przeszkadzało, więc w tym momencie, mając tą świadomość, że niska usługa
może jednak kojarzyć się i być wykonana po prostu w bardzo chaotyczny sposób, niekoniecznie z jakiejś złośliwości stylistki, tylko po prostu właśnie z tego, że nie ma chociażby na przykład możliwości, żeby ktoś tym dzieckiem się zajął, bo po prostu zarabia tyle, żeby jej jakoś tam wystarczyło na tą stylizację. Aniu, jakby podniosła ceny i wykonywała tą stylizację sprawnie, w czasie i elegancko i należycie, to by wzięła więcej za tą stylizację i stać by ją było na to, żeby zapłaciła opiekunce do dziecka, tak? Która by się jej zajęła dzieckiem w momencie, kiedy ona pracuje. Oczywiście, że tak. No i ja akurat już nie wróciłam więcej. Poszłam tam, gdzie jednak jest spokój, jednak mogę się wyluzować, wychillować, odpocząć, no bo po to chodzę na te paznokcie. No właśnie. Żeby było przyjemnie. Tak. A ja jeszcze chciałam wrócić do tego tak naprawdę pytania, które były na samym początku i w sumie stwierdzenia, że zaniżanie cen zabija rynek. Jak faktycznie niskie ceny mają wpływ na rynek paznokciowy? Czy one powodują jakąś degradację, czy po prostu każdy walczy tymi cenami? To jest, wiesz, od dawna w biznesie, wiesz, ja się zajmuję biznesem, więc ja to mogę powiedzieć. Zaniżanie cen robi chaos w branży. Dyskredytuje tą branżę w oczach klientów, bo de facto klientka, która chce wykonać sobie usługę, to ona za tą usługę zapłaci. Ale wiesz, takie zaniżanie cen to do niczego nie prowadzi, bo ta klientka, która miała przeznaczone pieniądze, to ona i tak pójdzie i zapłaci za tą usługę. Jedynie zaniżanie cen degraduje. Tak? Ja słyszałam o takich przypadkach, że właśnie mówię o tych 3 salonach na jednej ulicy, ale tak było w jednym z miasteczek pod Warszawą. Faktycznie 3 salony w bliskiej odległości od siebie i dziewczyny, była bitwa na niższą cenę. No i w tym momencie z tych 3 salonów przetrwał tylko 1. A mogły funkcjonować wszystkie 3, bo to było duże osiedle. Kobiet, które robią paznokcie, chodzą do stylistki, jest mnóstwo, więc każda by miała klientki. No ale wykończyły się właśnie cenami, dlatego że w pewnym momencie jednej nie starczało na światło, na prąd, na zakup produktów, drugiej to samo, no i trzecia, ponieważ może miała więcej oszczędności i wiesz, i ona została. No ale co z tego? Zaniżyła ceny. Zaniżanie cen też powoduje w ogólnej opinii słabą opinię o tym salonie. A wiesz, tam jest tanio, to pewnie beznadziejnie. Albo pewnie kupuje gdzieś produkty w Biedronce czy gdzieś w innym markecie, albo na przykład daj spokój, niskie ceny to pewnie słabo robi ten manikir. Dziewczyny się boją chodzić, bo wiesz, media coraz głośniej o tym mówią, zresztą my też o tym głośno mówimy, żeby dziewczyny zwracały uwagę na dobrze wykonaną usługę, żeby nie było alergii, żeby nie było jakichś stanów chorobowych, tak? No bo to przekreśla praktycznie możliwość na stosowanie, na robienie sobie w przyszłości, tak? Manikir. Więc media o tym głośniej mówią. I teraz jeśli salon ma niskie ceny, to się zaraz, niskie ceny jest to synonim niskiej jakości usługi. To naprawdę do niczego dobrego nie prowadzi. Zaufajcie mi, utrzymacie ceny na wyższym poziomie przy dobrze wykonanej stylizacji, dobrymi produktami, w komfortowych warunkach, w salonie, częstując klientkę kawą, herbatą, ciastkiem, zawsze zaowocuje. No i tak jak mówiłaś o tych 3 salonach na jednej ulicy, to przypomniało mi się pytanie na jednej grupie na Facebooku, że dziewczyna prowadzi salon, ma bardzo dużo klientów, ale ledwo jej wystarcza na opłaty. No i pierwsze, co nasuwa się na myśl, to właśnie, czy nie ma za niskiej ceny usługi. Ma za niskie ceny, oczywiście, że tak. I wiesz, co z tego, że ona przyjmie 15 klientek w ciągu dnia? Doba ma 24 godziny. Najlepiej funkcjonuje się w życiu, kiedy dzielimy dobę na 3.
8, 8, 8. 8 godzin snu, 8 godzin dla siebie i 8 godzin pracy. Te 8 godzin dla siebie to jest właśnie samokształcenie albo edukacja, dbanie o swoje wnętrze, o swoją duchowość, o swoje... Ja też pracuję i też potrzebuję iść do stylistki, tak? Albo potrzebuję iść do fryzjera, albo spotkać się z koleżankami. Dbajmy o swoją psychikę, musimy mieć komfort psychiczny, żeby dobrze, efektywnie pracować, żeby te prace, te stylizacje, które wykonujemy, żeby one były wykonane poprawnie, dobrze, żeby nasza klientka, która przychodzi do nas, była zadowolona z tej usługi. Liczmy sobie za usługę tyle, żeby nas ta praca nie znużyła, żebyśmy były usatysfakcjonowane z zarobków, żeby było nas stać na różne rzeczy, tak? Na takie spokojne życie. I można, będąc stylistką, robiąc manikir, pedikir, jak najbardziej można dobrze z tego żyć. Zaniżając ceny swoich usług, budujemy i wspieramy wizerunek tego, że co to jest za zawód? No, robię sobie paznokcie. Tak. No, co ty za pracę sobie znalazłaś? Właśnie pokażmy, że to jest profesjonalny zawód, odpowiedzialny, że są szkolenia, jest edukacja, są studia, tak, podologiczne chociażby, Tak. czy tutaj kosmetyczne, kosmetologiczne. To jest bardzo ważne, żeby właśnie cenić swoje usługi i pokazywać, że to jest poważny zawód, a nie jakaś tam widzimisię zabawa w wykonywanie malowania paznokci. Tak, dla mnie to, wiesz, zawód stylistki to jest zawód artystyczny. Dla mnie to jest artystka. Z tą myślą zostawimy Was. Bardzo dziękujemy za udział i wysłuchanie naszego podcastu i widzimy się już niebawem w kolejnym nagraniu. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.